Dzień dobry. Dzisiaj tematyka strugów ręcznych, a pogłębiona tematyka dokładne prowadzenie. Czyli jak sobie poradzić, żeby to nasze struganie było faktycznie w kierunku, czy też w ułożeniu dokładnie takim, jak planujemy. Tutaj mamy, no weźmy sobie, mamy jakąś sosenkę, może być, i możemy pracować bez niczego. I już widzę, że chyba raczej ten kąt ucieka. Kątownik w rękę, sprawdzamy. No i tu już widać, że jest odchyłka. Tutaj również. Tutaj również. Oczywiście są sposoby przeróżne. Możemy nawet pracować na płasko. Jeśli strug jest wystarczająco tutaj duży, wtedy mamy ten kąt zachowany, ale prawdziwe schody zaczynają się dopiero wtedy, kiedy chcemy robić coś innego niż 90 stopni. Co będziemy potrzebować? No oczywiście jakiś kątownik dowolny, ale później będzie nam potrzebny przymiar nastawny, czyli mamy tutaj sobie ustawiony jakiś kąt i chcemy ten kąt tutaj osiągnąć. I tu w moich rękach pojawi się coś, co szukałem i w końcu znalazłem. A jest to taka bardzo ciekawa aluminiowa przykładnica. Jak widzicie, rusza się to o 90 stopni. Tu jest blokada. Całość wykonana z aluminium. Zobaczmy sobie, jakie to jest długie. Mamy 28 cm. Tutaj mamy takie dwie duże śruby. Tutaj miejsca montażowe. Słuchajcie, jest to, może sobie tutaj zablokuję w ten sposób. Jest to taka przykładnica montowana do struga. Montujemy to w tym miejscu, czyli spróbujemy znaleźć tutaj dwa miejsca, które dadzą się chwycić tutaj tymi śrubami. Ja mam tutaj z tyłu, zaraz Wam też pokażę, taką podkładkę jeszcze dodałem, żeby mocniej, po prostu, żeby stabilniej chwycić ten strug. Ok. Myślę, że to już będzie teraz widać, czyli mamy tutaj dwa miejsca montażu. Tutaj jedno miejsce, a tutaj tą śrubą drugie. Czyli chwyt struga i tej całej płozy, tej przykładnicy równoległej mamy ustalony. Teraz zobaczcie. Tutaj jest to zrobione tak, żeby nie dotykać noża, ale żeby można było te kąty zmieniać. No więc co? Potrzebujemy ten kąt przenieść. Ustalamy go. Blokujemy tą śrubą całość. Myślę, że powinno być. Blokujemy i możemy zabierać się w takim razie za pracę. Operator praktycznie musi się skupić tylko na tym, żeby dociskać tutaj z boku od spodu. Możemy sobie dać na początek większy zbiór. W tym momencie to już wychodzą naprawdę konkretne wióry. I na tym byśmy zakończyli. Czyli to mamy zrobione. I faktycznie bez znaczenia, czy ta deska jest krótka, długa, tym sobie poradzicie. Jeśli ta przykładnica będzie dla Was za krótka, zawsze możecie tutaj przykręcić jeszcze
dłuższy element, który będzie dłuższym prowadzeniem. I co ważne, możemy tutaj zmieniać ten kąt o 90 stopni, więc plus 45 do 0 i minus 45 również zrobimy. Jedynym ograniczeniem to jest wysokość elementu, tak? Bo tutaj musimy przecież tą przykładnicę gdzieś przyłożyć. Czyli jeśli chciałbym zrobić wąską listewkę, która jedną krawędź ma pochyloną, to robię to w ten sposób, że najpierw zmieniam kąt, a później dopiero rozcinam materiał, bo musimy mieć tutaj tą powierzchnię prowadzenia. To wszystko, czyli Veritas po raz kolejny na moim stole z bardzo ciekawą przystawką. Możecie ją zrobić samodzielnie. Możecie poszukać dokładnie taką jak ta. Może są jeszcze inne modele innych firm. Ja pokazuję to, co mamy akurat na stole, czyli przykładnica równoległa do zmiany kąta marki Veritas. Na razie, cześć.